Jest takie miejsce w Beskidach Zachodnich, z którego rozpościera się niezwykle piękna panorama. Mający 1310 metrów nad poziomem morza Turbacz jest najwyższym szczytem Gorców. W linii prostej jest oddalony zaledwie o 40 km od granic Tatr Wysokich, dzięki czemu zapewnia spektakularny widok. Spakowałem więc plecak i wyruszyłem, by zobaczyć to na własne oczy. Jest piękny marcowy dzień, prognozy mówią, że calutki dzień będzie właśnie słonecznie, łącznie z wieczorem i nocą. Udajemy się tam, bo wszyscy turyści pytani o to, skąd jest najlepszy widok na Tatry, zawsze mówią o Turbaczu i to jest prawda objawiona. Jeśli chcecie oglądać panoramę Tatr wraz z Podhalem, to po prostu Turbacz jest najlepszym wyborem. Liczymy również na dobre nocne zdjęcia. Noc ma być pogodna, także jest duża szansa, że będzie fajnie. Wybrałem szlak zielony biegnący z Nowego Targu do schroniska PTTK nieopodal szczytu. Szlak zaczyna swój bieg w rejonie Kowaniec, skąd po krótkim asfaltowym odcinku nabiera charakteru górskiej ścieżki. Drogę cechuje całkiem dobre oznakowanie, a fakt, że nie przebiega przez żadne skomplikowane formacje sprawia, że trudno się tutaj zgubić. Profil wysokościowy szlaku jest na tyle łagodny, iż droga ta czasami uczęszczana jest przez rowerzystów. Jedyny stromy etap znajduje się nieomal na początku, lecz jest to zaledwie około półkilometrowy fragment, po którym teren znów nabiera łagodnego charakteru. Ten słoneczny, jednocześnie bezwietrzny dzień. Temperatura odczuwalna, myślę, że panuje gdzieś w okolicach 15, może nawet 20 stopni. Jest naprawdę ciepło. Prawie jak latem. A do szczytu jeszcze daleko. Idziemy. Do szczytu jeszcze kawał drogi, ale widoki, które już w tej chwili rozpościerają się, zapierają po prostu dech w piersiach. Można zobaczyć cały masyw Tatr, od lewej Tatry Wysokie, Podhale, Zakopane. Właśnie dla takich widoków wchodzi się na Turbacz. Niesamowity widok. Szlak biegnie na przemian przez odcinki zalesione i tereny otwarte. W ten sposób mijamy Polanę Czerwonówkę, Brożek, Stralówki, Bukowinę Waksmucką, Świderową i Wisielakówkę. Wszystkie one oferują wspaniałe widoki w kierunku południowym, gdzie oczywiście główną rolę odgrywają Tatry. Jestem już bardzo blisko szczytu, co zresztą widać poprzez połamane drzewa. To naprawdę niesamowite, jak potężną siłę ma wiatr i jak wiele zniszczeń potrafi zrobić. W każdym razie za chwilę osiągamy szczyt. Mam nadzieję, że widok będzie nieziemski. By osiągnąć szczyt, przy schronisku trzeba zmienić kierunek i wybrać czerwony szlak, który w 10 minut zaprowadzi nas na Turbacz. Oto właśnie jesteśmy, szczyt Turbacza. Warunki są doskonałe. Wieje tylko tak bardzo delikatnie. Niestety pogoda nam się troszeczkę zmieniła i Tatry są przykryte taką jakby delikatną mgłą, ale wciąż wygląda to imponująco. Szedłem trochę poniżej szczytu,
by znaleźć lepsze miejsce do zrobienia zdjęć. No i chyba je znalazłem. Tu jest doskonale. Cudnie. Ze szczytu wracam czerwonym szlakiem do leżącego odrobinę niżej, bo na wysokości 1283 metrów schroniska PTTK. Wybudowane w 1958 roku jest to już trzecie schronisko na Turbaczu. Pierwsze zostało podpalone przez nieznanych sprawców w 1933, drugie natomiast zostało zniszczone przez partyzantów w czasie II wojny światowej, by zapobiec rozlokowaniu niemieckich sił w rejonie. Oferuje 110 miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych, a także apartament dla ceniących sobie luksus. Ceny zaczynają się od 26, skończywszy na 40 zł od osoby, zależnie od wybranej konfiguracji. Wyposażone jest oczywiście w restaurację, w której osobiście kosztowałem smacznych pierogów ruskich w dosyć standardowej cenie 16 zł. Bardzo miłym akcentem jest samoobsługowa kuchnia dla turystów, w której można zaparzyć wrzątek czy też nawet przygotować jakieś proste dania. Dodatkową ciekawostką jest automat do darmowego ładowania urządzeń GPS oraz telefonów. Największą atrakcją schroniska jest rozpościerający się spod jego stóp widok na Tatry. Nie ma bowiem nic przyjemniejszego niż zajadać się przysmakami w ciepłym miejscu, mając z okna tak niesamowitą panoramę. O zachodzie słońca podjąłem próbę sfotografowania Tatr skąpanych w ostatnich promieniach światła. Niestety nadciągające chmury skutecznie utrudniły mi zadanie. Wraz z upływającym czasem pogoda stawała się coraz gorsza, by w końcu przykryć wszystko nieprzeniknioną warstwą chmur. Wykonanie nocnych zdjęć stało się więc niemożliwe. Niestety pogoda zaczęła się powoli delikatnie psuć, także nie ma sensu pozostać w schronisku. Będę wchodził. Zacznijcie, jestem odpowiednio wyposażony, a że droga nie jest długa ani trudna, nie powinno być żadnych kłopotów. Także wszystkim polecam Turbacz. Widok jest nieziemski, o ile oczywiście pogoda dopisuje. Naprawdę warto się tutaj wybrać i zobaczyć te piękne nasze polskie Tatry. Takie panoramy, naprawdę świetny widok. Świetny widok. Więc to by było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.